Słuchajcie, ja tutaj przygotowałam takie właśnie dwa ciasta na chleb. Jeden jest chleb z solą, ten z solą, a ten chleb jest bez soli w tej misce. I teraz ja przełożę ten chleb do foremek. Tutaj mam foremki przygotowane na te dwa chleby. Wstawię Was tutaj do tego statywu, żebyście widzieli, co robię, bo chleb stał ponad godzinę czasu w tych miskach. No i chodzi o to, że miałam się z Wami połączyć o godzinie 20:15, ale robiłam kolację i troszkę dłużej mi zeszło, ale im dłużej stoi w misce, tym lepiej. Ja tutaj sobie przygotowałam właśnie taką matę, tutaj wyłożę to ciasto na chleb. Pojemniki już są właśnie, te foremki, nie pojemniki, foremki są już przygotowane. Foremki na chleb popryskałam oliwą i posypałam właśnie tą mąką. Ok. Dobra, to teraz tak, założę sobie rękawiczki i będziemy przykładać ciasto na chleb do foremek. Ale najpierw sobie założę rękawiczki i posypię sobie tą matę troszkę mąką. Witam pierwsze osoby, kto się pojawił na tym kanale, jest na kanale kulinarnym. Kanał się nazywa Przepisy jak u babci. Musiałam się z Wami rozłączyć wcześniej, jak pokazywałam, jak robiłam ciasto na chleb, z tego względu, że no niestety komórka by mi nie wytrzymała, przecież robię z komórki live'a, a komórka wiadomo, że ma ileś tam czasu żywotności ta energia. Pomimo, że to było załadowana była komórka na maksa, no nie, ale niestety tak jest jak jest, że może się rozładować, dlatego się rozłączyłam. To jest ciasto na chleb z solą. Zobaczcie, jak pięknie mi wyrosło. Odstawię miskę. I to ciasto na chleb z solą wstawimy do tego pojemnika. To znaczy się foremki do tej foremki wstawimy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, którzy się w tej chwili pojawili na moim kanale. Przygotowałam dwa różne ciasta, dwa ciasta z mąki razowej na chleb razowy, ale jeden chleb jest z solą, ten jest z solą i już włożyłam do foremki, przykryję i on będzie mi rósł. Natomiast bez soli jest w tej misce, w czerwonej misce. Zobaczcie, jak pięknie i ja sobie tu zaznaczyłam, żeby później nie mieć non sale, bez soli. I też zaraz, to może tak zrobimy, żeby Wam nie przeszkadzało. Ja tak odstawię to. Ok. O, widzicie? Fajnie, także fajnie mi wyrosło. Tutaj mam dwie miski, teraz włożymy, później je umyjemy. Pozdrawiam serdecznie z kanału, który się nazywa Przepisy jak u babci.
Nie chcę, żeby tak to było widać, bo później jak ktoś ogląda tego live'a, to wszystko widać w telewizorze i to może nawet przeszkadzać. A ja tak zrobię, żebyście tak widzieli. Albo zniżę może. Może was trochę zniżyć, co? Co wy na to? A niech będzie jak będzie. Dobra, troszkę ręce posmaruję mąką. Pięknie wyszło, prawda? Ten akurat, to ciasto na chleb razowy jest bez soli. I bez soli szybciej rośnie, wiecie? To tak właśnie wygląda. Składamy 2 razy, 3 razy, żeby napowietrzyć nasz chleb. Kamera? No. Ok, sto facendo live. Dopo avremo pane fresco, pane integrale. Ho messo già a forno a scaldare. Puoi salutare la gente se ti va. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Pozdrowił właśnie mąż. I teraz weźmiemy go tak trochę naciągniemy. Ok. Wrzucimy do tej foremki. Teraz tak zrobimy. Ok. Ok, widzicie? Do takiego chleba też, kochani, można dodać ziarenka. O, i teraz ten chleb, tak przygotowane 2 foremki. Tutaj jest ten z solą, a ten bez soli. No to weźmiemy, przykryjemy. Tak, o, i będą nam rosły chlebki. No tak jest godzina za 29, to gdzieś 15 minut i trzeba wstawić do piekarnika. Witam serdecznie wszystkie osoby, które się pojawiły tutaj pod tą ścierką. Jest ciasto, które zrobiłam na chleb. Jak zrobić taki chleb, to już Wam nie wie. Kto by chciał zrobić, to pokazuję kartkę. Weźcie sobie, zróbcie screena. Nie będę już ale możecie sobie zrobić screena. A teraz powtórzę. Już screena zrobiliście. 500 g mąki razowej, 7 g drożdży instant lub 25 g świeżych drożdży. Używamy też około 400 ml ciepłej wody. Do ciepłej wody dodajemy 1 łyżeczkę soli, to jest 10 g. Sól rozpuszczamy w wodzie i drożdże wymieszane z mąką. Do tej mąki i do drożdży dolewamy stopniowo wodę, mieszamy i jak już zarobimy to wszystko, wyjdzie nam ciasto, porobimy trochę, to na końcu dodajemy 2 łyżki oliwy oleju roślinnego lub oliwy z oliwek. No i odstawiamy tak wyrobione ciasto odstawiamy do wyrośnięcia. Wstawiamy do miski, przykrywamy i zostawiamy do podwojenia się objętości naszego ciasta na chleb. U mnie stało ponad godzinę, dlatego że ja robiłam kolację, a im dłużej ciasto stoi, tym lepiej, bo nam lepiej wyrośnie. No a drugie ciasto jest bez soli, czyli to jest z solą. To jest bez soli, a to jest z solą. To jest z solą. To jest z solą, to wcześniej zrobiłam, a to później, bo najpierw zarobiłam ciasto z solą, a później bez soli. No,
I kochani, i teraz jak już tak ciasto nam wyrosło, to zarabiamy, przekładamy 2-3 razy, tak jak pokazałam przed chwilą, składamy ciasto i wkładamy do wysmarowanych foremek, opruszonych mąką. Muszą być opruszone mąką, bo przynajmniej tak jak jak się upiecze nam chlebek, to nam fajnie wyleci z tej foremki, a tak to później wiecie o co chodzi, nie chce wylecieć. Się przyklei do tej foremki i katastrofa. No i pieczemy w nagrzanym piekarniku do 190 stopni, ale później jak wkładamy foremki, to pieczemy w 180 stopniach przez 60 minut. I piekarnik musi być nagrzany na dolnej i pieczemy na dolnej półce, ale funkcja góra-dół. No to już Wam powiedziałam. Teraz, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Dobra, mąka mi jest niepotrzebna, to zaraz ją odniosę. Tutaj, kochani, mam napisy po angielsku, gdyby ktoś był z Anglii albo znał język angielski, a nie polski, więc pokazuję kartkę i sobie róbcie screena, co ja tutaj przygotowałam. Przeczytaliście już wszystko? Tak? Jak przeczytaliście, ziomkowie, to ja Wam przekręcę karteczkę. Czytajcie sobie po angielsku. Chyba będę tak pisać te kartki po angielsku, bo dużo mnie ogląda z krajów, gdzie tylko język angielski jest. A nie znają języka polskiego, a wchodzą na moje live'y. I później nie wiedzą, co tu się dzieje. A tutaj jest kanał kulinarny. Dobra. Teraz następny napis macie tu po angielsku. Czytajcie sobie. Jest ok. Czytaliście sobie, tak, dobrze. I tutaj na końcu Wam daję tak. O. I thank you very much. No, dobra. Rękawiczki ściągnę. Ok. Fajnie, że jesteście na moim kanale. Ja Wam dziękuję bardzo. Nie wiem, czy się z Wami połączę. Chyba się może połączę w nocy, jak się upiecze chleb. I Wam pokażę, jak wyszedł. O, może tak zrobimy. Ok. Dobra. Thank you very much. Ja sobie miski zaniosę do mycia. Dzisiaj będę jeszcze grillować takie warzywko, co znacie, nazywa się bakłażan po polsku, a po włosku się nazywa melanzane. Bardzo dobre. Jak ja go zgryluję, to będzie do tego chlebka. Jak przyjdzie ochota, ale ja nie mogę jeść chleba tak o tej porze, bo chleb jest... no mam tą dietę, jadłam wcześniej, o, już się nagrzało, ale ja jeszcze muszę poczekać z chlebkiem. Okay. Pokażę, ile u nas kosztuje bakłażan. Bakłażan u nas kosztuje 3,49 euro. Tu było 490 ten i kosztował 1,71 euro. Tak kosztuje bakłażan u nas. Bakłażany to melanzane po włosku. Melanzany. Pokażę Wam nazwę. Tutaj piszę melanzany oblunge. Tonde, Italia. O, widzicie, tu macie nazwę melanzany. Dobra, ziomkowie, to co? To ja się z Wami pożegnam. Dziękuję bardzo, że jesteście na moim kanale. Życzę dobrej nocki. I myślę, że może się połączę, jak się upiecze chlebek. Tak myślę, zobaczę. Nie będę tak na 100% mówić, bo nie wiem.
To tak zależy ode mnie, jak będę miała ochotę jeszcze się trochę połączyć z widzami, to się połączę, a jak nie, no to widzimy się na jakimś przepisie. No i na live'ach moich, bo ja lubię robić live'y z mojej kuchni, więc ja robię często. I widzicie, co robię i co gotuję i jakie pyszności. I życzę dobrego wieczoru i widzimy się no zobaczymy, czy dzisiaj na live'ie, czy jutro. O, piekarnik już mi daje znać życia, a ja ten chlebek, no jeszcze musi rosnąć. Ten urósł, a ten jeszcze nie, to musi jeszcze rosnąć, bo wkładam do piekarnika razem. No to na razie.